No, jak taki dobry pomysł przychodzi, to realizacja sama się pojawia. To już nie jest trudne. To już po prostu się, że tak powiem, rodzi samo. I ta scena, zwłaszcza, że Zbyszek Cybulski dobrze rozumiał właśnie i dał dobrą interpretację, bo on to nie była scena dwóch młodych ludzi, którzy celebrują śmierć swoich kolegów. Tylko on mówi, takie życie, nas na to stać. My jesteśmy, a czego się po nas spodziewa? Czego chcesz, co od nas? Żebyśmy ginęli i stać nas na to. I ogromna część tego właśnie młodego pokolenia, zwłaszcza tych, którzy walczyli, młodych ludzi w Powstaniu Warszawskim, właśnie miała taką łatwość, że tak powiem, oddania życia, bez świadomości, że to życie będzie nam potrzebne i Polska ogromnie. Jeżeli tak się potoczyły nasze losy, a mogły się potoczyć lepiej, to głównie dlatego, że zabrakło tych młodych ludzi, którzy w pewnym momencie po prostu zniknęli z naszego życia artystycznego, literackiego, z naszego życia naukowego. Wszystko to była przecież młodzież, która mogła odegrać ważną rolę. Ale my myśleliśmy o tym, żeby to pokazać za pomocą wyrazistych scen, za pomocą gwałtownych pomysłów. I tu amerykańskie kino było nam o wiele bardziej bliskie niż to włoskie, które już odpłynęło, zdjęcia już zupełnie inne, zdjęcia silne, ekspresyjne, wyraziste. Zresztą muszę powiedzieć, że dobrze się zaczęły pierwszy dzień zdjęć od razu. Popiołu i diamentu rano realizowaliśmy taką scenę, gdzie oni się spotykają, Maciek Chełmicki i jego przełożony, którego grał Adam Pawlikowski, spotykają się i ten chce oddać mu, mówi, jeżeli rezygnujesz z dalszej walki, oddawaj rewolwer. No i on nagle nie chce oddać, dlatego że on wie, że jak odda rewolwer, to staje się bezbronny, no i tego się nie może pozbyć. On się może zastanawiać, jak się wycofać, że tak powiem, z dalszej działalności, ale on te lata okupacji zrobiły, że on ma broń przy sobie i zawsze może ją zwrócić przeciwko innym albo przeciwko sobie. Zawsze ma jakiś wybór. W momencie, kiedy oddaje broń, już jest nikim. I Zbyszek Cybulski stanął tak, bo to było, dobrześmy wymyślili też właśnie, że taka scena odbywa się w toalecie, w takim obskurnym hotelu. I właśnie dlatego, że to jest scena podniosła, że to jest scena, która normalnie miałaby taki wymiar, bym powiedział, heroiczny, to my staraliśmy się za wszelką cenę, żeby ją właśnie pokazać w sposób taki zdegradowany. I pamiętam, że Zbyszek Cybulski stanął, oparł się tak plecami o drzwi, które były, tak tu oparł się plecami i tak zaczął przestępować z nogi na nogę. Te drzwi się tak chwieją na jego plecami, on tak stoi i powiedział do mnie, dobrze się czuję, dobrze się czuję, dobrze się czuję. To ja zrozumiałem, że on całym ciałem szuka wyrazu dla tej postaci, którą będzie grał. A dlaczego całym ciałem? No między innymi dlatego, że niestety on nie mógł grać bez okularów. Było widać wyraźnie, że ma martwe oczy. Że te oczy, on był takim krótkowidzem, że te oczy nie miały żadnego wyrazu. W związku z tym on miał ciemne okulary i wtedy już oczu nie widać. No a przecież, jak mówią słusznie, oczy są wyrazem, czy jakby lustrem duszy. W oczach się widzi. Dlaczego przesłuchujący zawsze, jak się przesłuchuje policja, przesłuchuje, mówi, proszę patrz mi w oczy, patrz mi w oczy, patrz mi w oczy, bo od razu widzi, czy kłamie, czy mówi prawdę. Oczy nie kłamią. No to jak on nie miał oczu w ogóle, no to jak on mógł grać w ogóle w filmie?
a mógł grać tylko dlatego, że wszystko to, co miały zagrać oczy, przenosił na swoją sylwetkę. I ta sylwetka była niezwykle plastyczna. W związku z tym ja już rozumiałem, że nie ma go co fotografować tak blisko. Że ważne są nogi, że ważne jest, jak on się zachowuje.